świecie, w którym zwykle bramkarze pozostają w cieniu napastników, ten facet tworzył własny spektakl. Fabian Barthez pod spodenkami nosił czerwone slipy, ucinał rękawy bluzy bramkarskiej i wolał numer 16 zamiast tradycyjnej jedynki. Do tego palił jak smok, chociaż Alex Ferguson w Manchesterze miał to gdzieś, bo jak sam mówił, wolał mieć w drużynie palacza niż pijaka. Fabian Barthez uwielbiał kiwać się z rywalami, a przed karnymi odstawiał taki cyrk, że absurdem jest to, że sędziowie mu na to pozwalali. To on wygrał Mistrzostwa Świata i Europy. Dołożył do tego jeszcze Ligę Mistrzów w czasach, kiedy francuska prasa nie nazywała go boskim łysolem, bo o dziwo, miał wtedy jeszcze włosy. Po Euro 2000 tak zabalował, że trzeba było zamówić mu kroplówkę, opowiadał Emmanuel Petit, jego kolega z kadry. Barthez był wielkim bramkarzem, ale też zwyczajnym hulaką, gościem, który lubił uderzyć w miasto i nigdy nie traktował piłki zbyt poważnie. To przecież on kiedyś wysikał się w trakcie meczu z Interem Mediolan, kiedy akcja toczyła się po drugiej stronie boiska. W tym odcinku opowiem wam o tych wszystkich dziwacznych scenach z jego życia, a na koniec dorzucę wątek tego, jak Barthez po karierze stał się mistrzem kierownicy. Zapraszam was na opowieść o jednym z najbardziej pokręconych bramkarzy w historii. Jesteśmy w La Velanet, w małym miasteczku u podnóża Pireneju we Francji. Miejsce to zamieszkuje tylko 7 000 ludzi. I właśnie w takiej scenerii, w regionie, gdzie króluje rugby, przyszedł na świat Fabian Barthez. Od początku naznaczony był tym sportem, bo w rugby grali jego ojciec i dziadek. Ojciec zresztą na wysokim poziomie jako reprezentant kraju. Oczywiście młodemu Barthezowi nie pomagały warunki fizyczne, dlatego mimo pasji do jajkowatej piłki, w pewnym momencie dużo pewniej czuł się w piłce nożnej. Od początku był tak zwanym latającym bramkarzem. Niby stał w bramce, ale wychodził w pole, kiwał i czasem nawet strzelał gole. Piłka ma być przede wszystkim radością, opowiadał niedawno we francuskim podcaście Le Voix des Gardiens. Od początku miał łatkę nonkonformisty, pod spodenkami nosił czerwone slipy, nie lubił typowej bramkarskiej bluzy, więc ucinał w niej rękawy. A do tego nie chciał mieć typowego numeru 1, wolał na przykład numer 16. Przełomowy moment w życiu Bartheza nastąpił w 1986 roku, gdy miał 15 lat. Mimo swojego niewielkiego wzrostu, bo miał wtedy zaledwie 150 cm, został zauważony przez Eliego Popa, trenera bramkarzy w Toulousie. Ten transfer do akademii dużego klubu był krokiem w nieznane dla młodego chłopca z prowincji. Już wcześniej zabiegały o niego różne kluby, ale wtedy spokojem wykazał się jego ojciec. Jeśli jest dobry w wieku 12 lat, to będzie też dobry w wieku 15. Nie musimy się spieszyć, mówił, odmawiając różnym klubom. Ale oczywiście w pewnym momencie małe miasteczko zrobiło się za ciasne dla Bartheza. Toulouse, klub na południu Francji, była rozsądnym wyborem. W pierwszym zespole zadebiutował jako 19-latek. Miał z górki, bo jego rywal dopiero co puścił gola z 40 metrów, a potem doznał kontuzji. Pomyślałem, że nie może być gorzej. To zrzuciło ze mnie ciężar, opowiadał Barthez. Sezon 91-92 był rewelacyjny dla młodego bramkarza. Mimo że Toulouse była skromnym klubem, to zakończyła rozgrywki na spokojnym 11. miejscu, a Barthez udowodnił, że może grać na najwyższym poziomie. Odwaga w pojedynkach 1 na 1 oraz świetna gra nogami od razu zwróciła uwagę ekspertów francuskiej piłki. Bernard Tapie, czyli słynny właściciel Olympiku Marsylia, nie mógł nadziwić się, kiedy pierwszy raz zobaczył Bartheza w bramce. To był ktoś, kto momentalnie skupił na sobie uwagę, a poza tym był skuteczny. W 1992 roku Marsylia wjechała na grubo. Złożyła ofertę, która wówczas była rekordową dla bramkarzy we Francji. Barthez z jednej strony wiedział, że potęga Marsylii rośnie, ale z drugiej strony miał pewny plac w Toulousie. Na Stade Vélodrome bronił wtedy Pascal Olmeta, kolejny szaleniec w bramce, który rzucał piłkę przed siebie i biegł na połowę rywala. Takich rzeczy w futbolu już dzisiaj nie ma, ale kiedyś owszem, zdarzały się dość często. Bramkarze czuli większą swobodę niż dzisiaj. Wielu z nich chciało zaznaczyć swój ekstrawertyczny charakter i to też robił Olmeta, a potem również Barthez. Przy transferze do Marsylii znowu ważny głos miał ojciec piłkarza. Jeśli inwestują w ciebie tyle pieniędzy, to znaczy, że będziesz grał. Pracuj i ucz się od najlepszych, powtarzał ojciec. Poza tym zwracał uwagę na zarobki. Marsylia w tamtych czasach była drużyną, która za chwilę miała wygrać Puchar Europy. Płaciła grubo, więc piłkarze po prostu do nich szli. W Marsylii Barthez dostał pensję z Toulouse razy 5 i wszedł do zupełnie innego świata. Ten zespół buchał jakością, a obok niego grali reprezentanci Francji Basile Boli, Didier Deschamps, Marcel Desailly czy Jean-Pierre Papin. Barthez w tej układance początkowo był numerem 2 za Olmetą, ale los szybko się odwrócił. Pomagało mu też szczęście, bo nawet kiedy w Lidze Mistrzów puścił 2 klopsy z Rangersami i na chwilę stracił miejsce w składzie, to kontuzji doznał Olmeta. I znowu Barthez wskoczył między słupki, a potem już miejsca nie oddał.
Sezon 92-93 okazał się historyczny dla Marsylii i dla samego Barteza. Zespół dotarł do finału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzył się z potężnym AC Milan. Dla młodego bramkarza był to spełniony sen. Zaledwie 2 lata wcześniej był aspirującym rezerwowym, a teraz stał przed szansą na zdobycie najważniejszego klubowego trofeum. W Marsylii grały wtedy takie gwiazdy jak Niemiec Rudi Feller czy Chorwat Alen Boksic. W ofensywie mieli też Gańczyka Abediego Pele. Ale przy Milanie wyglądało to krucho. To tam grali przecież Van Basten, Rijkaard, a w obronie dowodzili Paolo Maldini, Franco Baresi czy Alessandro Costa Curta. Milan prowadzony przez Fabio Capello był hegemonem tamtej epoki, a mimo to na stadionie w Monachium ani razu nie pokonał Barteza. Młody bramkarz znakomicie obronił m.in. strzał Marco Van Bastena. Marsylia wygrała, a Francuz w wieku 21 lat i 10 miesięcy został najmłodszym bramkarzem w historii, który wygrał Ligę Mistrzów. Rekord ten został pobity dopiero przez Ikera Casillasa 7 lat później. Radość na południu Francji była jednak krótka. Wkrótce po triumfie wybuchła afera korupcyjna związana z Marsylią, która doprowadziła do odebrania Francuzom tytułu mistrza Francji i zepchnęła do drugiej ligi. Właściciel Bernard Tapie podobno około 7 milionów franków każdego roku przeznaczał na kupowanie meczów. Działo się to oczywiście we Francji, bo w Europie wpływy Tapiego nie były aż tak szerokie. Chociaż i tam działy się cuda. Na przykład Lech Poznań w europejskich pucharach przegrał z nimi 1-6 i do dzisiaj na temat tego meczu opowiadane są różne legendy. Ale to już temat na osobną opowieść. W każdym razie Marsylia była klubowym mistrzem Europy, a rok później zleciała do drugiej ligi. Bartes nie miał wyboru, dzwoniły do niego klubu, ale Bernard Tapie kazał mu zostać w Marsylii. Sezon 94-95 rozegrał na zapleczu ligę. Mimo to każdy we Francji znał jego klasę. W tym samym czasie zadebiutował w reprezentacji. Był to mecz z Australią, rozgrywany w japońskim Kobe. Bartesowi zaufał trener Aimé Jacquet, który był nowym otwarciem we francuskiej kadrze. To u niego zadebiutowali Zinedine Zidane, wówczas pomocnik Bordeaux, Claude Makelele, Robert Pires, Thierry Henry, Patrick Vieira czy Nicolas Anelka. Oni wszyscy dostali szansę od Aimé Jacquet, a wkrótce stali się gwiazdami europejskiej piłki. Bartes naturalnie też płynął na tej fali. W 1995 roku pojawiła się furtka, z której Fabian skorzystał i przyjął ofertę Monaco. Początki w księstwie były jednak katastrofalne. Nowy bramkarz nagle znalazł się w środowisku pełnym pokus. Tutaj nie wszystko było podporządkowane pod sport i ewentualne sukcesy. Monaco ze swoim luksusowym stylem życia okazało się niebezpieczne dla młodego piłkarza. Mówiąc wprost, hulaszczy tryb życia nie pomagał w budowaniu formy. Bartes szybko doznał kontuzji, potem trafił w ręce złych rehabilitantów. Sam sobie też nie pomagał, coraz mocniej pochłaniało go miasto. Kulminacją problemu była 4-miesięczna dyskwalifikacja po pozytywnym wyniku testu na marihuanę. Straciłem rok, kontuzja nadgarstka, potem zawieszenie, totalny dół, opowiadał młody bramkarz. Ten okres paradoksalnie był jednak dla niego przełomem. Wiedział, że ma już 25 lat i że albo teraz zrobi krok do przodu, albo będzie leciał w dół. Nie mógł przecież wiecznie odcinać kuponów z 1993 roku, kiedy Marsylia wygrała Puchar Europy. W Monaco znalazł się na bocznicy i wtedy poprosił o pomoc Jeana-Luca Ettoriego, byłego bramkarza Monaco. To on wziął go w obroty, dużo z nim rozmawiał i wydłużał sesje treningowe. Efektem był świetny sezon 96-97. Monaco sensacyjnie wygrało Ligę Francuską i doszło do półfinału Pucharu UEFA. To był znakomity czas klubu z księstwa. David Trezeguet, Sonny Anderson, Thierry Henry, Victor Ikpeba, Emmanuel Petit czy Enzo Schifo. Ta kadra nie skupiała przypadkowych zawodników. To było duże natężenie talentów, a Bartes wkrótce stał się kapitanem tej ekipy. Naturalnie oczywiście rosła jego pozycja w bramce reprezentacji Francji, choć długo nie był podstawowym bramkarzem, bo tym był Bernard Lama. Urodzony w Gujanie francuski bramkarz reprezentował wtedy Paris Saint-Germain i był na świeczniku mediów. Bartes na jego tle był tylko bramkarzem prowincjonalnego Monaco. Po latach tak wspominał tę rywalizację. Bernard Lama nie istniał dla mnie w tamtym czasie. Skupiałem się tylko na własnej robocie. Wiedziałem, że w końcu wskoczę na swoje miejsce, opowiadał Bartes. Już sama ta wypowiedź pokazuje, jak napięta była ta rywalizacja. Lama mówił potem, że Bartes jest biały i niezbyt inteligentny, a to cechy, które premiuje selekcjoner. Przełom nastąpił, kiedy bramkarz PSG został przyłapany na zażywaniu marihuany. Ostatecznie został zawieszony. To wtedy do bramki wskoczył Bartes i tego miejsca nie oddał.
Mistrzostwa świata w 1998 roku we Francji były najważniejszym punktem kariery Bartheza. Presja była ogromna, głównie dlatego, że w latach 90. Francuzi rozczarowywali jako reprezentacja. Nie zagrali na przykład na mundialu w 1994 roku, po tym jak w ostatnim meczu z Bułgarią totalnie się skompromitowali. Kolejne mistrzostwa na własnej ziemi były okazją do zmazania tej plamy. W międzyczasie pojawiło się też nowe pokolenie, właśnie m.in. Barthez i debiutanci, o których wcześniej wspominałem. Symbolem tej zmiany był przede wszystkim Zinedine Zidane. To była nowa fala i zupełnie nowe oczekiwania. Bramkarz Monako tak opowiadał o przygotowaniach do turnieju. Im większa była presja i im ważniejszy mecz, tym czułem się lepiej. Rozgrywałem wtedy najlepsze spotkania. Dlaczego? Bo zawsze relatywizowałem wydarzenia. Zawsze myślałem o tym jako zabawie. Po pierwsze, mam się dobrze bawić, reszta jest nieistotna. Nie narzucałem sobie zbyt wielkich ciężarów na plecy, opowiadał Barthez. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów mundialu stał się rytuał pocałunku w łysinę od Laurenta Blanca. Przed każdym meczem kapitan drużyny całował Bartheza w głowę jako talizman szczęścia. Tak, Laurent Blanc całował mnie w głowę przed każdym meczem na szczęście, ale to nie była nowa rzecz. Zaczęliśmy to robić już kilka lat przed mistrzostwami, opowiadał Barthez. Ten gest szybko stał się symbolem zespołu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów całego turnieju. To wtedy prasa nazwała go boskim łysolem. Francja rozpoczęła mundial od pewnego zwycięstwa 3-0 nad Republiką Południowej Afryki. Barthez nie miał wiele pracy, ale pokazał swoją pewność siebie i spokój w bramce. W drugim meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej również nie został poważnie przetestowany. Francja wygrała 4-0. Trzeci mecz z Danią, wygrany 2-1, był bardziej wymagający, ale Francuzi tutaj też kontrolowali sytuację. Barthez puścił pierwszą bramkę w turnieju, ale jego zespół łatwo odrobił straty. W następnym meczu w fazie pucharowej Barthez nie puścił gola z Paragwajem. Kilka razy wykazał się znakomitymi interwencjami. Francuzi potrzebowali dogrywki, ale tam swoje 3 grosze dołożył Laurent Blanc. Ogólnie Francja szła jak burza, a jej obrona była znakomita. Dopiero ćwierćfinał przeciwko Włochom był prawdziwym testem charakteru. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a chwilę później doszło do serii rzutów karnych. Philippe Bergeron, czyli trener bramkarzy reprezentacji Francji, przygotował dla Bartheza szczegółowe notatki na temat sposobu wykonywania rzutów karnych przez włoskich zawodników. Jednak Barthez, znany ze swojej pewności siebie i niekonwencjonalnego podejścia, zlekceważył te wskazówki. Zwinął notatki w kulkę, a potem je wyrzucił. Ta historia podkreśla charakterystyczną dla Bartheza nonszalancję, wiarę we własne instynkty. Instynkty, które ostatecznie przyniosły sukces. To m.in. dzięki jego kluczowej interwencji przy karnym Demetrio Albertiniego Francja przeszła do kolejnej fazy. Potem w półfinale ograła Chorwatów, grając w dziesiątkę, a na koniec zagrała na nosie Brazylii. Finał 12 lipca 1998 roku w podparyskim Saint-Denis był najważniejszym punktem nie tylko turnieju, ale całej kariery Bartheza. Przeciwnikiem była drużyna z Ronaldo, Roberto Carlosem i Cafu. To był zespół uważany za absolutnego faworyta. Lata 90. należały do Brazylii, ich piłkarze byli rozchwytywani w Europie. Zresztą wygrali mundial w 1994 roku, więc 4 lata później naturalnie byli obrońcami tytułu. Jedna z najsłynniejszych akcji finału miała miejsce w polu karnym Bartheza, kiedy Ronaldo wychodził sam na sam, ale Barthez nie wahał się ani chwili. Wybiegł z bramki i w dramatycznym starciu odebrał piłkę Brazylijczykowi. Sędzia nie odgwizdał faulu, to Barthez był górą. Przez cały mecz fantastycznie dowodził obroną, był ostatnią instancją, a z przodu swoje robił Zinedine Zidane. Francja wygrała ostatecznie 3-0. Barthez ostatni gwizdek wspominał w następujący sposób. Widziałem to jakby w zwolnionym tempie. Od razu przypomniałem siebie małego w moim miasteczku w Lavelanet. Nie wiem dlaczego. Pierwsze co przyszło mi do głowy to wow, zrobiłem to. Wyświetlały mi się obrazy mojej rodziny i tego, ile poświęceń kosztowało mnie to, by dojść do tego momentu, wspominał Barthez. Oczywiście zaraz potem został wybrany najlepszym bramkarzem mundialu. Przez cały turniej puścił tylko 2 bramki w 7 meczach. Jedną w fazie grupowej od Danii i jedną w półfinale od Chorwacji. W kluczowych momentach był niezawodny. Francuzi nigdy w historii nie wygrali Mistrzostw Świata. Byli jedynie mistrzami Europy z 1984 roku, kiedy w bramce stał Joël Bats-Saucer. Fabian przebił jego osiągnięcie, stał się absolutną legendą francuskiej bramki. To niezapomniane lato 1998 roku na zawsze pozostanie z Barthezem. Wcześniej był uznawany za zdolnego bramkarza, ale dopiero po tym turnieju stał się globalną gwiazdą. Jego styl gry, odważny, spektakularny, pełen osobowości, zyskał międzynarodowe uznanie.
Poza tym Francja była wtedy na topie, o ich piłkarzy zabiegały największe kluby świata. Nagle Francja stała się punktem odniesienia, jak szkolić młodzież. A cały ten sukces z 1998 roku mocno wpłynął na francuskie społeczeństwo. Oczywiście symbolem tego triumfu stał się Zinedine Zidane, ale Barthez też był wysoko. W rankingach najpopularniejszych piłkarzy bramkarz z Monako zawsze pojawiał się w czołówce. Miał umowę reklamową z McDonaldem i Adidasem. Nagle tych pieniędzy i ofert zrobiło się tak dużo, że firma marketingowa, która chciała od niego 20%, poszła z nim do sądu. To zawsze była trudna i twarda osobowość. Ciężko było za nim nadążyć i jeszcze ciężej sensownie się dogadać. W każdym razie na boisku był genialny. To dlatego w 1999 roku zgłosił się po niego Manchester United. Wtedy wszyscy mistrzowie świata wywiali już za granicę. Barthez był jednym z ostatnich, który trzymał się ligi francuskiej. Na stole leżała oferta z Milanu i Manchesteru. Na korzyść Anglików na pewno przemawiał fakt, że właśnie odchodził legendarny Peter Schmeichel. Monako było mocno za tym transferem, ale o dziwo sam piłkarz wolał zostać w luksusowej willi na południu Francji. Dostał wtedy największą pensję w historii francuskiej piłki i przedłużył umowę z Monako. Ale to nie była do końca dobra decyzja. Barthez coraz mocniej kłócił się z trenerem Claudem Puelem. Nie grał też dużo, bo miewał kontuzję. Ostatecznie miarka przebrała się w kwietniu 2000 roku. Monako przegrało z Marsylią, a Puel publicznie skrytykował grę swojego bramkarza. Marsylia wtedy walczyła o utrzymanie. Właściwie to cudem została w lidze. Puel twierdził, że to Barthez dołożył do tego cegiełkę, wykazując ogromne współczucie dla swojego byłego klubu. Bramkarz był tak wściekły, że po meczu na Stade Vélodrome odmówił powrotu z drużyną. Klub nałożył na niego karę, a w kolejnym sezonie Bartheza nie było już w Monako. Co więcej, odszedł z księstwa jako mistrz Europy, bo Francja znowu zaszalała na wielkiej imprezie. Barthez uważał tę drużynę za jeszcze lepszą niż ta z 1998 roku. Thierry Henry czy David Trezeguet byli już starsi i bardziej doświadczeni. Ewidentnie nacierała nowa fala, a starzy mistrzowie jak Deschamps czy Zidane ciągle byli w gazie. Barthez też był wtedy w sztosie, niski wzrost, szybkie ruchy i spektakularne parady. To był cały on. Szczególnie w półfinale z Portugalią potrafił dać show. Następnie finał przeciwko Włochom był dość dramatyczny. Marco Del Vecchio strzelił na 1-0 i Włosi praktycznie cieszyli się już z mistrzostwa. Na zegarze w Rotterdamie była już 93 minuta. Włoskie flagi powiewały coraz mocniej i nagle Sylvain Wiltord wyrównał na 1-1. Mecz skończył się dogrywką, w której David Trezeguet zadał ostateczny cios. To był totalny amok. Francja znowu była na szczycie. Po finale Euro 2000 ruszyliśmy w miasto z Barthezem i braćmi Lindy Ewangelisty. Opowiadał potem Emmanuel Petit, pomocnik Francuzów. Linda była wściekła, bo Barthez pił całą noc. Na drugi dzień był tak zdemolowany, że trzeba było podłączyć go pod kroplówkę. Mam nadzieję, że nie obrazi się na mnie, że przytaczam tę anegdotę. Wszyscy wiemy, że Fabian to totalny hulaka, opowiadał Petit. To znowu pokazuje cały obraz Bartheza. Był imprezowiczem, pasował mu celebrycki światek, stąd też związek z kanadyjską modelką Lindą Ewangelistą. Po triumfie na Euro 2000 Barthez był u szczytu sławy. W tym samym czasie Manchester United szukał nowego bramkarza. Ciągle miał wakat po tym, jak rok wcześniej odszedł Peter Schmeichel. Sir Alex Ferguson miał na oku jednego konkretnego człowieka, mianowicie Fabiana Bartheza, mistrza świata i Europy z Francją. Początkowa oferta za Bartheza została odrzucona przez Monako, ale ostatecznie uzgodniono transfer za około 8 milionów funtów. Fabian Barthez przyszedł do Manchesteru United z reputacją jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Wielu wierzyło, że ma wszystkie cechy, by nie tylko rozwiązać problem z bramkarzami United, ale także, by stać się legendą klubu. Zaraz po podpisaniu kontraktu z klubem Barthez powiedział: Schmeichel był wielkim bramkarzem i grał tu bardzo długo. Presja jest ogromna, ale w ogóle mnie to nie przytłacza. Grałem już w finale Mistrzostw Świata, grałem w finale Mistrzostw Europy i w finale Ligi Mistrzów. Nic nie jest mi straszne, opowiadał Barthez. Francuz zaliczył bardzo dobry pierwszy sezon, kiedy Manchester znowu wygrał mistrzostwo. W bramce grał efektownie, buchał charyzmą, więc kibice od razu go pokochali. Premier League nie widziała wcześniej wielu takich bramkarzy, którzy dobrze operowali nogami i nie bali się nawijać rywali. Kiwka dość dobrze wychodziła Barthezowi. Wtedy jeszcze trenerzy nie wymagali od bramkarzy dobrej gry nogami, a on i tak był jednym z pionierów. Często balansował na cienkiej linii między genialnością a katastrofą. Prywatnie kumplował się z Dwightem Yorkiem. Co ciekawe, pierwsze pół roku mieszkał w hotelu. Dopiero potem wynajął dom niedaleko Roya Keane'a. Ferguson chwalił go za to, jak szybko zaklimatyzował się w nowym miejscu. Barthez jest wszystkim tym, czym Mark Bośnich nie był w zeszłym sezonie.
opowiadał Scott na łamach The Guardian. Bartes zasłynął w Anglii tym, że na przykład w meczu z Derby County wypuścił sobie piłkę przed siebie i pobiegł z nią 50 metrów. To też pokazuje, jak piłka zmieniła się od tego czasu. Dzisiaj pressing jest tak wysoki i intensywny, że Bartes nie wybiegłby nawet za pole karne. A wtedy ruszył sobie na połowę rywala. Wkurzał też przeciwników tym, że prowokował strzelców przy rzutach karnych. W meczach z Leicester i z Fulham robił dosłownie wszystko, by opóźnić strzał. Szczególnie pamiętają to Mazy Izet z Leicester i Steve Malbranck z Fulham. To były sceny, o których Anglia dyskutowała tygodniami. Niestety po dobrym początku Bartes ewidentnie przedobrzył. Najbardziej pamiętny incydent miał miejsce w meczu Pucharu Anglii przeciwko West Hamowi, kiedy Paulo Di Canio znalazł się sam na sam z bramkarzem. Bartes zamiast bronić stanął z ręką w górze, sygnalizując spalonego. Di Canio oczywiście nie przejmował się tym, a następnie strzelił gola. No i oczywiście Bartes wyszedł w tej sytuacji na głupka, tak jakby zapomniał podstawowej zasady, że gra się do gwizdka. To wtedy też media zaczęły szukać na niego haków, skupiały się głównie na jego hulaszczym trybie życia. A w prasie pojawiały się fotki, że Bartes jest nałogowym palaczem. Ferguson pytany był nawet o to na konferencjach i mówił wprost: wiem, że Fabian pali, wiedziałem o tym zanim tu przyszedł. Pewnie myśli, że nie miałem o tym pojęcia, ale teraz już wiem. To trzeci tak nałogowy palacz w klubie, odkąd tu jestem. Przed nim byli Jesper Olsen i bramkarz Les Sealey. W Anglii rzadko widuje się piłkarzy palaczy, ale szczerze to wolę, żeby palił, niż pił w knajpach, opowiadał Ferguson. W sezonie 2001-2002 Bartes popełnił kosztowne klopsy, m.in. w meczach z Deportivo La Coruña i Arsenalem, co wzbudziło wątpliwości co do jego klasy. Prasa zaczęła drwić, że Bartes wręcz rozdaje gole, po tym jak faktycznie dał 2 prezenty Thierry'emu Henry'emu. Sezon 2002-2003 przyniósł dalszą nierówną formę, a po meczu z Realem Madryt trener Alex Ferguson stracił cierpliwość i zastąpił go Royem Carrollem. Manchester odpadł wtedy z rozgrywek, wygrał w rewanżu na Old Trafford, ale to było za mało. Bartes w łatwy sposób puścił pierwszego gola Brazylijczyka Ronaldo, potem Il Fenomeno ugryzł go jeszcze 2 razy. I jak się potem okazało, był to ostatni mecz Francuza w United. Ferguson mocniej postawił na Carrolla, a latem 2003 roku sprowadził Tima Howarda. To był specyficzny okres w bramce Manchesteru, kiedy testowali różnych ludzi i tak naprawdę dopiero Edwin van der Sar w 2005 roku wypełnił lukę po Schmeichelu. Bartes nigdy nie stał się postacią, którą oczekiwano, że zostanie. Nagle wszystko w jego karierze zaczęło się sypać. Tuż przed odejściem z Manchesteru poniósł też klęskę w reprezentacji Francji, która odpadła z mundialu w Korei i Japonii. Zrobiła to zaledwie po 3 meczach. To nie były jego lata. Francuz był sfrustrowany, zaczął siedzieć na ławce w klubie i kombinować nad powrotem do kraju. Manchester zgodził się wypożyczyć go do Marsylii, z którą Bartes trenował już jesienią, ale oficjalnie mógł przejść dopiero 1 stycznia. Ten okres niepewności pokazał, jak bardzo spadła jego pozycja w futbolowym świecie. Jeszcze niedawno był jednym z najlepszych bramkarzy świata, a teraz musiał błagać o możliwość gry. 27 kwietnia 2004 roku Marsylia i Bartes podpisali kontrakt na 2,5 roku. Francuski bramkarz uwolnił się od Manchesteru, wrócił tam, gdzie kiedyś był bohaterem, mając nadzieję na odbudowanie swojej reputacji. To był sezon, kiedy w Marsylii grali tacy piłkarze jak Didier Drogba czy Egipcjanin Mido. Drużyna średnio radziła sobie w lidze, ale robiła furorę w Pucharze UEFA. Pokonała po drodze Liverpool, Inter i Newcastle. Dopiero w finale przegrała z Walencją, kiedy Bartes w 45 minucie dostał czerwoną kartkę. Z tamtego sezonu pochodzi też jeszcze jedna pamiętna chwila z łysym bramkarzem w roli bohatera. Mianowicie media bardzo szybko obiegła fotka, jak Bartes podczas meczu Pucharu UEFA zwyczajnie sika we własnym polu karnym. Akcja akurat toczyła się pod bramką Interu Mediolan. Bartes samotnie stał w swoim polu karnym i wykorzystał ten moment, by zaspokoić potrzebę fizjologiczną. Zrobił to jakby nigdy nic. Zrobił to na oczach 60 000 ludzi na trybunach i milionów przed telewizorami. Bartes jest unikatem w naszej piłce, opowiadał kiedyś Juri Dżorkaeff, były pomocnik reprezentacji Francji. Kiedy spędzasz z nim czas, to myślisz sobie: Jezu, ci bramkarze to naprawdę są szaleńcy. To jest zupełnie inny świat. Fabian zawsze chciał pokazać swoją odrębność. Zdradzę wam, że w większości treningów to on nie stał na bramce, tylko grał z nami w polu, opowiadał Dżorkaeff. W lutym 2005 roku Bartes znów znalazł się w centrum kontrowersji podczas towarzyskiego meczu Marsylii z marokańską Casablanką. Na 10 minut przed końcem jeden z graczy Marsylii został wyrzucony z boiska, co doprowadziło do bójki między zawodnikami. W trakcie zamieszania Bartes miał splunąć na marokańskiego sędziego.
Ten incydent doprowadził do kolejnego skandalu w jego karierze. W kwietniu został wezwany przed komisję dyscyplinarną francuskiej federacji. Oczywiście doszedł też wątek rasistowski. Pod presją polityczną zawieszenie zostało wlepione na 6 pełnych miesięcy. Skończyło się tak, że Barthez znów na chwilę musiał przerwać karierę z powodu swojego temperamentu. W sierpniu 2006 roku był już po ostatnim meczu w reprezentacji Francji, po tym jak Francuzi przegrali w finale mundialu z Włochami. Selekcjoner Raymond Domenech postawił na niego, mimo że długo wydawało się, że to Grégory Coupet z Lyonu będzie jedynką reprezentacji. Francuzi chcieli trzymać trzon, który dał im sukcesy w 1998 i w 2000 roku. Ale to się nie udało. Włosi wygrali finał, w którym Zinedine Zidane uderzył Marco Materazziego i przez to osłabił swoją drużynę. Zaraz potem Barthez ogłosił koniec swojej kariery w kadrze, a wkrótce też stanął na rozdrożu w piłce klubowej. Jego idealnym scenariuszem był powrót do jego pierwszego klubu, do Toulouse, gdzie mógłby być blisko chorej matki. Postawił sobie ultimatum: jeśli do 31 sierpnia 2006 roku nie znajdzie klubu, to kończy karierę. No i zaraz potem jesienią wydał oświadczenie, że nie dogadał się z Toulousą i rezygnuje z piłki. Ale oczywiście Barthez nie byłby sobą, gdyby nie wprawił wszystkich w stan osłupienia. 2 miesiące później niespodziewanie ogłosił, że wraca, że to jeszcze nie koniec i że jeszcze chwilę kibice muszą się z nim pomęczyć. Podpisał kontrakt z Nantes, które desperacko szukało doświadczonego bramkarza po odejściu Michaela Landreau do PSG. Serbski bramkarz Władimir Stojković, pierwotnie sprowadzony na miejsce Landreau, nie sprawdził się i opuścił klub zimą. To wtedy wskoczył Barthez. Czas pokazał, że to nie była dobra decyzja. Barthez m.in. puścił 5 bramek z Valenciennes. Miał wiele słabych meczów, a poza tym jego powrót zakończył się skandalem. Po meczu z Rennes rozwścieczeni kibice Nantes zaatakowali samochód Bartheza. Niszczyli karoserię, kopali w auto, próbowali je przewrócić. Barthez, wierny swojemu charakterowi, nie pozostał dłużny. Wyskoczył z pojazdu i stanął do bójki z kibicami. Wywiązała się konkretna awantura, po której Barthez definitywnie stracił ochotę na grę w tym klubie. Potem w dzienniku L'Équipe opowiadał, że ma siłę, żeby jeszcze grać przez 2 lata w piłkę, ale coraz mniej klubów było na niego chętnych. Barthez nie dawał aż tak dużo sportowo, był za to problemem w szatni. Dla trenerów często stanowił zapalnik. Mnóstwo było plotek o tym, że nie do końca prowadzi się sportowo. Ostatni mecz zagrał w 2007 roku. Po definitywnym zakończeniu kariery Barthez nie mógł usiedzieć w miejscu. Adrenalina, której dostarczały mu mecze, musiała być zastąpiona czymś równie ekscytującym. Wybór padł na wyścigi samochodowe. W 2008 roku rozpoczął karierę w motorsporcie, startując w wybranych wydarzeniach Porsche Carrera Cup. Miałem tego bakcyla już kiedy grałem w piłkę. Kiedy byłem piłkarzem Monaco, zawsze kręciłem się po padoku podczas tygodnia Grand Prix. Tak poznałem Oliviera Panisa. Pewnego dnia zobaczył mnie, jak patrzę na jego bolid. „Chcesz wejść?” spytał. A po latach pracowaliśmy w jednym teamie. Nazwisko Oliviera i moje pomogły nam znaleźć budżety i partnerów. Obaj jesteśmy tak samo ukształtowani. On jest naturalny, mówi co myśli, nie stara się przypodobać ludziom na siłę. To zupełnie jak ja, opowiadał Barthez. Przełomowy był 2012 rok, gdy wygrał swój pierwszy wyścig na Circuito de Navarra i ukończył sezon na 7. miejscu. Rok później, w 2013 roku, został mistrzem Francji GT wraz z Morganem Moulenem Trafortem. Co ciekawe, był lepszy m.in. od byłego kierowcy Formuły 1 Jacques'a Villeneuve'a. A poza tym Barthez cały czas szukał nowych wyzwań. W lutym 2014 roku ogłoszono, że weźmie udział w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. To wtedy powiedział: „Motorsport dał mi to, czego nie dawała już piłka nożna. Tutaj możesz być dobry nawet kiedy masz 40 lat. Dalej mam te same przygotowania, presję, kibiców, zainteresowanie mediów. To wszystko do mnie wróciło”, opowiadał Barthez. W międzyczasie był też trenerem bramkarzy we francuskiej kadrze, ale nie zaistniał tam na długo. Po zakończeniu kariery znalazł spokój w swoim domu w okolicach Toulouse. W 2020 roku był tam trenerem bramkarzy, ale trwało to tylko 10 miesięcy. Potem oddalił się od medialnego szumu, skupił na rodzinie i na nowych pasjach. Jego transformacja z ekscentrycznego sportowca w spokojnego miłośnika motorsportu pokazuje, jak bardzo się zmienił. To nie przypadek, że w wywiadach czasami wspomina o medytacji i buddyzmie. Nie ma wątpliwości, Barthez pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii futbolu. Jego odejście z Manchesteru United było symboliczne. To był koniec ery, gdy indywidualiści mogli sobie pozwolić na ekscentryczność w bramce. Wkrótce futbol się zmienił i coraz mniej było miejsc dla takich szaleńców jak Barthez. Mimo wszystkich kontrowersji jego wpływ na pozycję bramkarza jest niezaprzeczalny.
Pokazał, że bramkarz może być nie tylko ostatnią linią obrony, ale aktywnym uczestnikiem gry, który swoją osobowością i umiejętnościami może decydować o losach meczu. Francuz miał też wielki wpływ na budowanie otoczki wokół gry. Pokazywał, że futbol to też show i teatr. On się znakomicie w tym odnajdywał. Dzisiaj wielu kibiców już go nie pamięta, ale Barthez wygrał Mundial i Mistrzostwo Europy. Wygrał Ligę Mistrzów jako młody bramkarz Marsylii i grał w Premier League w klubie, który generuje gigantyczne zainteresowanie świata. I tak na to trzeba patrzeć. To była wielka kariera i co do tego nie ma wątpliwości. Dajcie znać, z czego wy zapamiętaliście Bartheza i czy brakuje dziś w bramce takich szaleńców. No bo kiedyś bramkarze to byli ludzie z naprawdę mocnym charakterem, a dzisiaj większość z nich trochę jest do siebie podobna. Tak jakby wszyscy zjechali z jednej taśmy. Jestem ciekaw waszego zdania. Zostawcie proszę łapki w górę i słyszymy się przy kolejnym filmie. Pozdrawiam.